No cześć siemanko, z tej strony Michał z kanału RGL Retro Gaming Laptop, a dziś przyjrzymy się produktowi firmy Nokia. Jak wszyscy dobrze wiemy, Nokia Connecting People i w pewnym okresie czasu był to tak na dobrą skalę chyba największy, wiodący producent telefonów komórkowych oraz raczkujących jeszcze wtedy smartfonów, czy też jak kto woli telefonów z systemem operacyjnym. Ale ilu z Was wie, że Nokia w pewnym momencie szarpła też kawałeczek rynku samych komputerów przenośnych? No może nie szarpła, ale chciała zaistnieć. A chciała zaistnieć modelem Nokia Booklet 3G. Ci, którzy są wystarczająco długo na kanale, pamiętają, że przed wakacjami robiłem unboxing retro złomków i część ich dostałem od Was, ale zdarzały się też takie, które zakupiłem za własne pieniądze, a między innymi był to właśnie ten laptop od Nokii. Laptop, który tak naprawdę zaciekawił mnie designem, formą oraz troszkę podzespołami. Laptop w momencie zakupu, dałem za niego chyba wtedy coś koło 4 dych. No ale w opisie stało, że uruchamia się do BIOS, bateria jest niesprawna, stan zewnętrzny jest średni, brak zasilacza, generalnie no to taki kadłubek, jedna wielka niewiadoma. Okazało się też, że jest bez dysku, okazało się też, że dyski tutaj są nietypowe, ale o tym później. Generalnie co jeszcze tutaj po drodze się okazało, jak z tych kłopotów wybrnąłem, bądź też jak z nich nie udało mi się wybrnąć, zobaczycie w dalszej części tego filmu, ale nie spoilerując, nie przedłużając, przyjrzyjmy się, jak on jest zbudowany i zaczynamy. Zacznijmy może od tego, czym jest Nokia Booklet. Nokia Booklet jest to jeden z wielu przedstawicieli netbooków wypuszczony w roku 2009, czyli tak naprawdę czasie, kiedy te laptopiki królowały na rynku małych, tanich komputerów przenośnych. Właśnie małych, tak, ale czy tanich? W zasadzie netbooki w tamtym okresie to były komputery, które kosztowały w granicach 1000–1500 zł, a Nokia Booklet w momencie premiery kosztował prawie 3. Dlaczego aż tyle? Kurde, wiele by można na ten temat mówić, ale przyjrzyjmy się, jak on jest wykonany. Przede wszystkim chodzi tutaj o wykonanie premium, jakie towarzyszy bookletowi Nokii. Natomiast przyjrzyjmy się, jak, gdzie, ile portów i z czym to się je. Zapraszam. Sam booklet Nokii ma całkiem fajny design i tak szczerze powiedziawszy, jeżeli mielibyśmy celować w jakiegoś konkurenta z tamtego okresu, to byłby to Apple. Jego MacBooki całkiem ładnie się prezentowały designersko, natomiast booklet od Nokii jakoś specjalnie nie odbiega od tego trendu. Samym fajnym dodatkiem tego laptopa, bookletu jest fakt, że mamy możliwość otwierania go tak jak MacBooka jedną ręką i jak widzicie nie ma problemu z samą klapą matrycy i sam palmrest również się nie podnosi. Jest to bardzo fajna rzecz i jest to rzecz, z którą wielu producentów do dzisiejszego dnia nie jest w stanie sobie poradzić, a mianowicie tak uchwycić środek ciężkości, ażeby można było tego laptopa otworzyć jedną ręką. Co się tyczy designu samej klawiatury, myślę, że sam Clive Sinclair byłby dumny, ponieważ myślę, że tutaj ta klawiaturka czerpie garściami z ZX Spectrum i szczerze Wam powiem, że nie wygląda to wcale źle. Same przyciski, klawisze są troszkę małe, ale idzie się do tego przyzwyczaić i generalnie jest całkiem sympatycznie. Sam skok tego klawisza jest również bardzo fajnie wyważony i tutaj nie ma specjalnie do czego się przyczepić. Co się tyczy gniazd rozszerzeń samego bookletu, biorąc pod uwagę, że to całkiem mały laptop, nie mamy tutaj się czego wstydzić, ponieważ jakby na to nie patrzeć, od lewej strony mamy wyjście HDMI, 2 porty USB w standardzie 2.0, wyjście mini jack oraz jeden z 2 głośników umieszczony przy krawędzi frontu, który całkiem fajnie tutaj się prezentuje i jest całkiem fajnie wkomponowany w obudowę tego właśnie laptopa. Jak widzicie, tutaj
Bardzo ładnie jest to tutaj zrobione i fajnie współgra z tym aluminiowym palmrestem oraz resztą obudowy. Drugi głośnik znajduje się symetrycznie po drugiej stronie obudowy, również jest tak samo wkomponowany i nie mam tutaj co do niego żadnych uwag czy zastrzeżeń. Dodatkowymi portami, jakie możemy spotkać po prawej stronie, jest włącznik Power oraz trzeci port USB, gniazdo zasilania i tutaj pod samą tą klapką mamy umieszczone gniazdo na kartę SD oraz gniazdo na kartę SIM. Z samego frontu laptopa nie znajdziemy już żadnych dodatkowych portów i zasadniczo to samo tyczy się jego tyłu. Jeżeli chodzi o sam palmrest, całość jest tutaj wykonana z aluminium. Jest to bardzo dobre wykonanie i tak na dobrą rzecz nie ma się tutaj czego przyczepić. Jeżeli chodzi o samą klawiaturę, jak wcześniej wspomnieliśmy, jest całkiem ok. Oprócz tego wszystkiego mamy tutaj jeszcze miejsce na diody powiadomień i tak od lewej strony znalazła się dioda powiadomień Bluetooth, Wi-Fi, modemu 3G, uśpienia laptopa, baterii oraz podłączonego zasilania. Czego mi tutaj tak naprawdę brakuje, to diody dysku twardego. Dioda sygnalizująca jego pracę niejednokrotnie wiele by tutaj rozwiązała. Natomiast do samego dysku jeszcze sobie wrócimy, ponieważ jest to dość ciekawy temat. Na spodzie laptopa nie znajdziemy żadnej kratki wentylatora, ani też żadnej kratki, która by sugerowała jakikolwiek wywiew tejże właśnie części, która zwykle w laptopach czy netbookach się znajduje. Jest tutaj pełna, zwarta konstrukcja, co sugeruje, że sam laptop chłodzony jest pasywnie, o czym sobie zaraz jeszcze wspomnimy. Na dole mamy jeszcze tylko dwie zasłówki od baterii i samą baterię, która tutaj bez problemu nam wychodzi. Jest to oryginalna bateria firmy Nokia o pojemności 3840 mAh, czyli 57 Wh. Jest to bateria, która oryginalnie pozwalała spokojnie na około 10-12 godzin pracy, a dziś, cóż, wedle aukcji nie działa. Natomiast po przeczyszczeniu tych styków okazało się, że bateria bez problemu się ładuje i na dzień dzisiejszy trzyma lekko ponad 5 godzin. Nawet przeprowadzałem tutaj testy, spójrzcie. Ej, ja wiem, że BIOS, wiem, że testy baterii nie tak powinny wyglądać, ale hej, ta bateria miała być całkowicie uszkodzona wedle opisu, a kurde ciągle żyje. Już prawie 2 godziny. Natomiast przegapiłem moment, w którym zgasło, no i kurde, musicie bądź nie musicie, jeżeli chcecie to wierzcie, jeżeli nie chcecie to nie wierzcie. Sama bateria trzyma w tej chwili trochę ponad 5 godzin i umarła w okolicach godziny 13. Na ten moment myślę, że to całkiem fajny wynik. Gdybyście kiedyś dostali w ręce takiego laptopa i chcieli go sobie tutaj w jakiś sposób rozebrać, to nie popełnijcie tego błędu, który popełnił poprzedni właściciel. No, generalnie wyjmując baterię, nie widzimy tutaj żadnych dodatkowych śrubek, więc naturalną rzeczą jest fakt, w którym pomyślimy, że biorąc pod uwagę, że tu jest już część klawiatury, należy ją wypchać do przodu, żeby dobrać się do wnętrzności. I tak naprawdę nic bardziej mylnego. I nie pomaga też fakt, że tak na dobrą skalę tutaj nie ma żadnego manuala, który by sugerował, w jaki sposób tutaj dokonać demontażu tego laptopa. I tak na dobrą skalę, w momencie, kiedy sobie wejdziemy w sieć i wpiszemy Nokia Booklet 3G Disassembly, dopiero w sieci zobaczymy, jak to powinno się prawidłowo wykonywać. W związku z tym, że poprzedni właściciel jednak wypychał tutaj frontem, no cała ta przednia listwa jest połamana, przynajmniej była. Ja ją sobie skleiłem, a żeby to tutaj w miarę normalnie wyglądało, zrobiłem sobie tutaj listwę taką karbonową, no bo te pęknięcia było widać. Natomiast, żebyście wy nie musieli popełniać podobnego błędu, pokażę wam może, jak tutaj mniej więcej prawidłowo dobrać się do tego laptopa. A dobieramy się w ten sposób, że odciągamy klawiaturę od tej strony. Od tej strony mamy, ponieważ zatrzaski. No i w momencie, kiedy te zatrzaski od tej strony sobie zwolnimy, no to możemy dobrać się bezproblemowo do
samego wnętrza tego laptopa. Troszkę to tutaj nam potrwa. O, cyk, cyk. Ale jak widzicie, nie ma problemu, żeby to zrobić. Wystarczy taka na przykład szpatułka z AliExpressu i już bez uszkodzenia czegokolwiek, pociągając delikatnie klawiaturę do przodu, mamy tutaj wnętrze. Samo wnętrze ja sobie tutaj przesmarowałem pastą K5 Pro ze względu na to, że chciałem sprawdzić, jak ta pasta zachowuje się w przypadku, gdy mamy tutaj mniejszą temperaturę, słabszy procesor, ponieważ jak już wcześniej widzieliśmy, ta pasta bardzo źle znosi wysokie temperatury i nam bąbluje. Natomiast tutaj jest to dla mnie jeden wielki eksperyment. Zastosowałem ją dlatego, że sama klawiatura ma aluminiowy backplate. No i biorąc pod uwagę, że próbowałem tutaj podkręcić ten procesor, no to postanowiłem, że dodatkowe chłodzenie nie zaszkodzi. Więc tak, mamy tutaj zastosowane K5 Pro. Natomiast jeżeli już jesteśmy na tym etapie, spójrzmy, jak to jest tutaj wewnątrz zbudowane i z czym to się tutaj je. Żeby się dostać do środka, musimy odkręcić 6 śrubek, z czego ja tak naprawdę tylko 3, ponieważ 3 tutaj dodatkowych nie użyłem, ze względu na to, że mamy tu brak takiej potrzeby. Śrubki od tej strony tak naprawdę są śrubkami, które dociskają ten radiator do procesora, chipsetu, pamięci RAM i karty grafiki. Zaraz sobie to tutaj szerzej zobaczymy. Delikatnie należy to tutaj podważyć, tak żeby nam żadna śrubka nie wpadła na płytę główną, bo byłby smuteczek i już jesteśmy w środku. Teraz tak, żeby tutaj Wam nie wywrócić samych śrubek, a jednocześnie pokazać, jak to tutaj jest chłodzone. Ja tutaj może zatkam paluchami te śrubki, żeby nie wypadły. Widzicie, mamy tutaj termalpady, które ja oczywiście wymieniłem i te termalpady odprowadzają nam temperaturę z całego układu do tego aluminiowego radiatora. Dlaczego to jest wystarczające? Już sobie powiemy. No i ktoś by mógł powiedzieć, ale jak to? Bez żadnego wentylatora, taki kawałek aluminiowej blaszki i to nam daje radę. No daje, dlatego że sam procesor jest bardzo energooszczędny i sam procesor jest procesorem, który ma TDP na poziomie 2 W. Tak, dobrze słyszeliście? 2 W. Więc generalnie jest to bardzo, ale to bardzo chłodny laptop. I przez to wystarczy tutaj taki kawałek aluminiowej blaszki. Ja oczywiście dodatkowo wrzuciłem termalpady na drugą stronę płyty głównej, tak ażeby odprowadzało jeszcze do obudowy, ale ta obudowa nawet z tymi termalpadami jest ledwie w tych miejscach ciepła, więc naprawdę tutaj mamy dość chłodną jednostkę. I tutaj pod tym względem nie mam temu setupowi nic do zarzucenia. Natomiast co się tyczy samej konfiguracji, no to mamy tutaj tak, z jednej i z drugiej strony mamy nalutowane kości RAM po 512 MB z każdej strony płyty głównej, czyli każda kostka ma 128 MB. Jest to pamięć DDR2 i ktoś tutaj mocno cisnął w komentarzach, żeby powiedzieć, że to tak naprawdę nie jest 800 MHz, a 800 megatransferów. No i trzeba mu przyznać rację, bo tak jest. Nam się przyjęło, że każda pamięć jest tam liczona razy X do swojej częstotliwości, a tak na dobrą skalę, na dobry fakt, tutaj mamy megatransfery, więc mamy tutaj 800 megatransferów bądź 800 MHz, jak kto woli. I jest to pamięć DDR2 z opóźnieniami CL5. Powyżej mamy tutaj chipset, kartę grafiki oraz sam procesor. Samym procesorem jest tutaj Intel Atom Z530. Jest to jednostka 2W z hiperwątkowością o taktowaniu 1,6 GHz. Troszkę
Powyżej mamy jeszcze kontroler samego dysku twardego i do tego kontrolera zaraz sobie jeszcze wrócimy, ponieważ uruchomienie tego laptopa to była jedna wielka przygoda. Jeżeli chodzi o sam dysk twardy, jest to dysk twardy w standardzie Ultra SATA. Co to mniej więcej oznacza? To oznacza, że mamy tutaj to złącze troszkę inne, a sam dysk jest w standardzie 1,8 cala. Zaraz pokażę Wam samo złącze, natomiast zobaczmy, co tutaj jeszcze w samym laptopie się znajduje. Sama płyta główna podzielona jest na dwie części, a te dwie części są połączone ze sobą taśmą, którą sobie zobaczymy zaraz po tym, jak wyjmiemy dysk. Natomiast spójrzmy, co jest jeszcze z drugiej strony, a z drugiej strony mamy kartę Wi-Fi, mamy też modem 3G. Z racji tego, że sam laptop ma wbudowaną tak zwaną whitelistę, nie zastąpimy tych peryferiów niczym innym, no ale te, które są dedykowane, działają tutaj bez żadnego problemu i instalują się również bez większego trudu, przynajmniej w sprawnym sprzęcie. Spójrzmy teraz, jak tutaj rozwiązany jest dysk twardy. Dysk twardy jest bardzo, bardzo mały i żeby go wyjąć, tutaj delikatnie go podważymy i wypniemy te taśmy. I jak widzicie, złącze na pierwszy rzut oka przypomina zwykłe SATA, natomiast jeżeli się mu przyjrzymy, no to zobaczymy, że mamy tutaj taki ząbek. I ten ząbek sugeruje nam, że jest to złącze Ultra SATA, przez co nie podłączymy tego do zwykłego SATA gniazda. No i musimy mieć dedykowaną wtyczkę. My tutaj tą dedykowaną wtyczkę mamy, więc bez żadnego trudu sobie tutaj łączymy ten dysk i możemy go wrzucić z powrotem do swojej zatoki. Jak wcześniej wspomniałem, jedna część i druga część płyty głównej połączona jest taką taśmą. Przez tą taśmę transferowane są wszystkie dane z karty sieciowej Wi-Fi, z karty 3G, z karty SIM, z karty SD, z trzeciego portu USB oraz z samej baterii, bo sam układ zasilania również znajduje się tutaj po tej stronie. Jest to dość ciekawe rozwiązanie, szczerze powiedziawszy, z takim rozwiązaniem wcześniej w żadnym innym laptopie się nie spotkałem. Więc składamy go tutaj ponownie i zaraz zaczniemy sobie temat reszty technikaliów. No dobra, zażyliśmy trochę technikaliów. Jak zwróciliście uwagę, wewnątrz jest dysk twardy, a jak powiedziałem na początku filmu, zakupiłem ten laptop bez takowego. Więc cóż, skąd wziął się ten dysk twardy? Ten dysk twardy zakupiłem na Allegro od jednego gościa z Allegro lokalnie i jak widzicie dałem za niego 45 zł. Jest to dysk SSD firmy Toshiba. No, cena była dość atrakcyjna jak na dysk 1,8 cala, musicie przyznać. No więc no nie zastanawiając się długo zakupiłem ten dysk, licząc na to, że uda mi się zreanimować tę sztukę. W momencie, kiedy przyszedł do mnie ten dysk twardy, no niezwłocznie, tak na dobrą skalę, zainstalowałem ten dysk w tym kadłubku, odpaliłem, ku mojemu zaskoczeniu. Tutaj dysk bez problemu od razu został wykryty w BIOSie, więc ucieszony, że mam kompletny kadłub z działającą baterią w fajnym stanie, bo jak po wyjęciu z pudełka wyglądał średnio, tak po wyczyszczeniu, kiedy udało mi się go tutaj doprowadzić do porządku, ładnie wszystko zapolerować, naprawdę wygląda praktycznie jak nowy. Postanowiłem zrobić sobie szybko pendrive'a z systemem i zainstalować tutaj system operacyjny. No, biorąc pod uwagę to, jakie parametry tutaj mamy w środku, nie zastanawiając się nad tym za specjalnie, postawiłem na Windows XP i choć oryginalnie ten kadłub wychodził z Windowsem 7 Starter, to no, musicie przyznać, że 1 GB RAMu i 2W Intel Atom nie jest dobrym połączeniem z 7. Co za tym idzie, postawiłem na XP, miałem gotowy pendrive'ik, wrzuciłem, zacząłem instalować i dupa. I okazało się, że przy 20% staje mi tutaj formatowanie. Po jakichś 5-6 minutach wywala z komunikatem, że nie mogło dokończyć formatowania.
Po ponownym uruchomieniu instalatora nie wykrywa w ogóle dysku twardego, po czym po wyłączeniu tego laptopa i włączeniu ponownym znów ten dysk wykrywa, znów staje na 20% i tak naprawdę w koło to samo. Cóż, na początku pomyślałem sobie, mam tutaj problem natury Windowsa XP. Może tutaj akurat tak jest skonstruowane to wszystko wewnątrz, że brakuje jakiegoś sterownika do samego kontrolera dysku. No i w związku z powyższym XP sobie nie radzi z odpowiednią tutaj alokacją tego dysku czy jego miejsca przestrzeni. Co za tym idzie, pomyślałem sobie, cóż, spróbujemy Windows 7. W momencie, kiedy ściągnąłem sobie Windows 7 Starter, ruszył instalator, no ale szczerze powiedziawszy, nie doszedł nawet do formatowania tego dysku. Owszem, dysk zobaczył, można go było wybrać, można było załączyć formatowanie, tworzenie nowej partycji i w tym momencie się wykrzaczał i resetował. I zasadniczo analogiczna sytuacja jak w przypadku tego XP-ka. No, moja irytacja zaczęła troszeczkę rosnąć, no ale cóż, pomyślałem sobie, że no kurde, no ten dysk tak na dobrą skalę, no 45 zł. Może był zbyt okazyjnie kupiony i nie należało się sugerować na gębę, że ten dysk jest sprawny, zwłaszcza, że nie szły za tym żadne screeny z żadnego programu, benchmarku, czegokolwiek, po prostu jedynie opis, że jest 100% OK. Więc postanowiłem jakoś spróbować sprawdzić, zdiagnozować sam dysk twardy. Co za tym idzie? Wrzuciłem sobie Hi-Rez boota, zacząłem tutaj próbować testować ten dysk pod programami DOS, pod programami Windows, pod Linuxem, ale za każdym razem zderzałem się ze ścianą. Albo dysk był wykrywany i zawieszał się program w momencie próby podjęcia jakiegokolwiek testu, albo dysk po prostu nie był wykrywany wcale. Tak naprawdę zdarzało się to losowo, a im dłużej laptop pracował, tym rzadziej dysk jako taki był widziany w tych programach testujących. No, lekka załamka, więc stwierdziłem, że dysk jest raczej uszkodzony. W międzyczasie zrobiłem post na Facebooku. Ci z Was, którzy są na grupach retro, pewnie i ten post też widzieli. Pokazałem tam, że uruchamia się laptop do BIOS-u i tutaj zaczynamy działać z tym dyskiem twardym. Zaczynamy instalować system i w momencie, kiedy te posty pojawiły się na Facebooku, część z Was zaczęła mi tutaj komentować, że fajny laptop, ale ma problem z kontrolerem dysku. W sensie kontroler dysku na płycie pada, no i jest problem z obsługą, jest problem z tym, żeby na tych dyskach cokolwiek zainstalować. No, dało mi to do myślenia, ale kurde, no ja lubię kombinować, więc no podjąłem tak naprawdę dwie ścieżki. Pierwszą ścieżką było zamówienie części, które pozwolą mi zdiagnozować tego laptopa. Więc zamówiłem sobie płytę główną, zamówiłem sobie dysk talerzowy i zamówiłem sobie dysk SSD kolejny, ażeby sprawdzić, co tutaj tak naprawdę jest uszkodzone. Biorąc pod uwagę, że te wszystkie części przyszłyby sprawne, moim optymistycznym założeniem, no to mając to wszystko, byłbym w stanie w jakiś sposób pewne sprawy zdiagnozować, pewne sprawy wykluczyć, a pewne sprawy potwierdzić. Niemniej to był piątek i tak, kurde, na dobrą rzecz miałem 2 dni, w zasadzie prawie 3, takiej stagnacji, gdzie nic by nie przyszło, ponieważ najwcześniej paczki pierwsze zaczęłyby spływać w poniedziałek. Więc no, ja nie lubię próżni, zacząłem grzebać w sieci. Wszedłem sobie na taką stronę jak BIOS Mods i okazało się, że do tego kadłuba wyszedł zmodyfikowany BIOS. Zmodyfikowany BIOS tutaj polega na tym, że odblokowane są dodatkowe funkcje, które się tyczą samego procesora, karty grafiki, jak i chipsetu. No i jak widzicie sobie tutaj na przebitkach, można sobie ustawić pewne parametry samego throttlingu, samej kontroli temperatury. Możemy sobie tutaj też ustawić bufor pamięci VRAM dla karty graficznej, czy też inne parametry dotyczące innych peryferii.
Fajnie, pomyślałem, że w jakiś sposób może to też pomoże mi z tym dyskiem twardym. Niestety okazało się, że problem nadal występuje i mimo, że BIOS, który jest zmodyfikowany, wgrał się bez żadnego problemu, to nie rozwiązał w żadnym wypadku mojego problemu związanego z samym dyskiem. No i kurde, w zasadzie machłem ręką, stwierdziłem, dobra, fajnie, mam odblokowany BIOS, jeżeli się okaże, że to płyta, a następna przyjdzie sprawna, no to w tej następnej będę sobie mógł też ten BIOS odblokować, a no cóż, no jak jest padnięty dysk, no to jest padnięty dysk i też sobie go wymienię. Ale ciągle coś nie dawało mi spokoju, gdy zacząłem googlować temat uszkodzonego kontrolera w bukletach Nokii i natrafiłem na temat na elektrodzie. I no, słuchajcie, ja nie wiem, jaki wy macie stosunek do elektrody, ale dla mnie elektroda to zawsze był taki dziwny portal. Dla mnie elektroda to był taki portal, gdzie jak mówiłem, że nie działa mi dysk twardy w laptopie, to dostawałem komentarze typu sprawdź, czy trójfazowe zasilanie lodówki jest prawidłowo przepięte gezerem do masy, bo inaczej ten dysk ci nie wystartuje. No, ja wiem, że to taki trochę głupowaty przykład, no ale mniej więcej takie szukanie koła na nowo dookoła. Ale z racji tego, że nie miałem nic do stracenia, wszedłem na tą elektrodę, zacząłem czytać i post był w zasadzie mieszany polsko-angielski, gdzie natrafiłem na post jednego Anglika, który stwierdził, że sam problem rozwiązał, a sam problem według niego tyczy się nie tyle samego kontrolera dysku, co napięcia, który z tego kontrolera wychodzi do samego kontrolera, który jest już w PCB dysku SSD. Tutaj według niego, w związku z tym, że mamy jakiś nie taki bezpiecznik, jeżeli włożymy dysk talerzowy, będzie nam działał bez problemu, ponieważ odpowiednie zabezpieczenie, odpowiednie natężenie prądu pod dysk talerzowy, które jest większe od tego, który jest potrzebny do zasilania dysku SSD, zewrze nam jakąś zworkę i dzięki temu dostaniemy takie napięcie jak trzeba, a w przypadku dysku SSD nie ma odpowiedniego natężenia tego prądu, odpowiedniego poboru, co za tym idzie, jest błędnie wykrywany i sterownik puszcza zamiast 1,8 V 3,3 V na sam kontroler, który jest wbudowany w PCB dysku SSD. Co za tym idzie, kontroler dysku SSD, który jest w samym dysku, zaczyna się nadmiernie nagrzewać, a co za tym idzie, po jakimś czasie się nam zawiesza i uniemożliwia korzystanie z samego laptopa bądź systemu. W zależności od tego, jaki to jest dysk SSD, jeden kontroler jest bardziej wytrzymały na overvolting, drugi jest mniej wytrzymały. Co za tym idzie, no, symptomy potwierdzałyby się z tym, co można było przeczytać w sieci, czyli że jednemu się na takim i takim dysku SSD udało ten system zainstalować, a drugiemu na innym dysku SSD nie udało się systemu zainstalować w ogóle i jednemu się wieszało dopiero po jakimś czasie, drugiemu się wieszało tak jak mi przy próbie formatowania tego dysku. Generalnie, czy dobrze Wam to tłumaczę? Ja nie jestem elektronikiem, ja to tak zrozumiałem. Niemniej, według tego Anglika jest solucja, która jest zasadniczo bardzo prosta, a polega na tym, że należy wykręcić płytę główną tutaj z procesorem z tego kadłubka, obrócić ją do góry nogami i na odwrocie tej płyty, jak widzicie tutaj na zdjęciu, mamy dwa miejsca, które należy zewrzeć albo z worką, albo po prostu zalutować. No dobra, nie oceniajcie. Narzędzia są jakie są, a ja nie jestem elektronikiem, ale myślę, że jakimś cudem udało się zrobić tę zworkę. Pytanie tylko, czy to ma szansę zadziałać. No i cóż, jak widzicie, no, udało się jakimś cudem to zewrzeć. Spójrzmy, czy dało nam to jakiś rezultat. Jak widzicie, system tutaj zaczął się bez problemu instalować, a czy się zainstalował? Popatrzmy. Jak widzicie, Windows się uruchamia. Nie trwa to jakoś mega długo, choć tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której sobie zaraz wspomnimy. I mamy to.
Jak widzicie, Windows XP zainstalował się bez większych problemów. Jest tutaj już oczywiście w pełni skonfigurowany, ponieważ poświęciłem temu sporo czasu. Można powiedzieć, że praktycznie cały weekend, za co moja rodzina nie jest mi jakoś specjalnie wdzięczna. No ale czego to się nie robi? No i mamy tutaj wszystko w pełni skonfigurowane. Mamy tutaj Intel Atom 1,6 GHz Z530, 1 GB pamięci RAM. No i mamy tutaj wszystkie sterowniki zainstalowane, żadnych konfliktów, wszystko pięknie, ładnie działa. Generalnie po wyjęciu tego laptopa z pudełka, w momencie gdyby był skonfigurowany tak jak tego chciał producent na oryginalnych intelowskich sterownikach, mielibyśmy mniej więcej wydajność, która przekłada się w ten sposób, jak widzicie tutaj na przebitce. No i generalnie musimy przyznać, że nie jest to jakaś szałowa wydajność, natomiast biorąc pod uwagę parametry tego laptopa, można by przyjąć, że no jest ok. Natomiast słuchajcie, zacząłem się tutaj mocniej angażować w ten kadłub, zacząłem mocniej szukać informacji w sieci i natrafiłem sobie na stronkę tego gościa. Stronkę, adres do strony macie w opisie tego filmu. Samą stronkę widzicie tutaj na przebitkach i generalnie na samej stronie znajdziecie dużo fajnych informacji odnośnie samego układu grafiki, który znajduje się w tym laptopie, jak też i procesora, który w tym laptopie się znajduje. W związku z powyższym z samej strony możecie sobie pobrać sterownik do karty graficznej, który jakby zwielokrotni wydajność tego układu, jak też możecie sobie pobrać solucję do podkręcania samego tego procesora. I generalnie co mi udało się tutaj uzyskać? Musimy sobie clock generator znaleźć o numerze ICS9UMS9610BL. Ustawiamy sobie go, dajemy get FSB i tak naprawdę tak wasze rezultaty są uwarunkowane tak w zasadzie loterią silikonową. Jednemu się uda mniej, drugiemu się uda bardziej. Generalnie jeśli o mnie chodzi, wydaje mi się, że ja wygrałem na loterii silikonowej, ponieważ mój procesor podkręca się do wartości 1920 MHz i pracuje stabilnie. Biorąc pod uwagę fakt, że w sieci można wyczytać, że większość tych procesorów ledwo uzyskuje 1750 MHz, a szczęśliwcy chwalą się, że mają 1816, no to fakt, że ja mam 1920 chyba jest czymś całkiem fajnym. Mamy tutaj oczywiście podkręcaną FSB, co za tym idzie, no nie tylko podkręcamy sam procesor, ale i pamięć RAM i kartę grafiki. Co za tym idzie, mamy tutaj w tym momencie prawie 1000 megatransferów bądź megaherców, jak kto woli. Dalej z CL5 mamy tutaj podkręcony układ grafiki, no i mamy procesor taktowany zegarem 1920 MHz. Część z Was może się zastanawiać, dlaczego tutaj jest 960 w tej chwili. Ano dlatego, że mam ustawione oszczędzanie baterii. Jeżeli sobie wejdziemy w notebook Hardware Control, jesteśmy w stanie sobie tutaj ustawić sam status jako maksymalną wydajność i w tym momencie powinno nam już pokazywać odpowiednie wartości. A czy pokazuje? Oczywiście, że tak. Co jakiś czas tutaj przebija nam 1920 MHz. Proszę bardzo, mamy tyle, ile udało się nam wycisnąć. No i co? No i generalnie, jak widzicie, tutaj wiele rzeczy można zdziałać na takim małym bąblu. Spójrzcie tylko, ile udało się wycisnąć po podkręceniu układu graficznego, podkręceniu procesora, podkręceniu pamięci RAM i wgraniu odpowiedniego sterownika GPU. Bam! I powiedzcie mi teraz, na którym laptopie jesteście w stanie uzyskać przeszło 100% wzrost wydajności. No, trzeba przyznać, że robi wrażenie. No i dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj pocisnąć w dużo ciekawszych, bardziej wymagających tytułów, na co sobie zaraz zresztą zwrócimy uwagę. Natomiast jakby
Wracając tutaj jeszcze do samych podzespołów, no trzeba powiedzieć sobie jeszcze parę rzeczy o samym dysku twardym, bo co prawda tak, udało się go uruchomić i jest to bardzo fajne rozwiązanie i solucja tak naprawdę dla każdego, kto chciałby sobie taką Nokię ogarnąć u siebie w domu, ponieważ zrobienie takiej zborki nawet dla takiego laika jak ja jest bardzo proste, więc myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Ale należy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. No, wcześniej powiedzieliśmy sobie, że transfer, jaki tutaj mamy, to może nie transfer, jak interfejs, jaki tutaj mamy, to Ultra SATA. Co jednocześnie mogłoby sugerować, że mamy tutaj do czynienia z transferem SATA i jest to minimum SATA 150. Natomiast nic bardziej mylnego. Jeżeli chodzi o sam transfer, jaki tutaj mamy, to sam chipset obsługuje jeszcze interfejs PATA. I tak, pomimo tego, że sam dysk jest już satowski, no to mamy tutaj transfer na poziomie UDMA66, co widzimy tutaj ładnie na ekranie. I no nie jest to błąd żadnego sterownika, nie da się tego w żaden sposób tutaj przeskoczyć. Ten typ tak po prostu ma. I nic z tym więcej nie zrobimy. Niemniej dla tego laptopa, biorąc pod uwagę, że zainstalowaliśmy tutaj Windows XP, jest to w zupełności wystarczające i w żaden sposób nie odczuwamy tutaj straty prędkości spowodowanej tym niskim transferem samego dysku SSD. Generalnie myślę, że największą robotę tutaj robi czas dostępu, który wynosi 0 milisekund, jak w przypadku każdego SSD-ka, i to robi całą główną robotę. Natomiast co do całej reszty, no to jak widać, jeżeli chodzi o procesor, nawet po overclockingu jest bardzo chłodny i jego maksymalna temperatura oscyluje w granicach 70 stopni, więc tutaj nie ma absolutnie żadnych problemów związanych z przegrzewaniem. Całość, jak widzicie, działa sobie super stabilnie i śmiga bardzo, bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o same tytuły, no to spójrzmy, w co tutaj można sobie pograć. Jeżeli chodzi o gry, no to jak widzicie, możemy sobie pograć w klasyki. Nie ma żadnego problemu, żeby pocisnąć tutaj w takie tytuły jak Doom. Możemy sobie pograć w świetną przygodówkę Sanitarium. Możemy sobie również pograć w bardziej zaawansowane tytuły, jak na przykład Quake 2, a taką końcową granicą tego, w co możemy sobie pograć, idąc w przód, to myślę będzie GTA 3, które tutaj na tym kadłubie na minimalnych ustawieniach działa na granicach płynności, jak widzicie, i myślę, że to jest taki top, jaki tutaj uruchomimy. Niemniej jest to całkiem fajne urządzenie do retrogiercowania i biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z kadłubem, który jest mały, lekki, wykonany niemalże jak MacBook, a do tego dość długo działa na baterii, no jest całkiem fajnym tematem. No więc co, reasumując, ja osobiście bardzo cieszę się, że udało się doprowadzić tego malucha do porządku. I pomimo tego, że kosztowało mnie to naprawdę sporo pracy, jak też kombinacji, no to dzięki niemu nauczyłem się kilku nowych sztuczek, a i dowiedziałem się kilka ciekawych rzeczy. No, któż by przypuszczał, że dysk SSD ma tak małe obciążenie dla kontrolera, że nie jest prawidłowo wykrywany, przez co dostaje zbyt duże napięcie. No, ja, gdybym tego nie wyczytał na elektrodzie, tak naprawdę chyba nigdy bym na to sam nie wpadł. Cóż, jeżeli o mnie chodzi, jest to całkiem fajny kadłub do retrogiercowania. Mamy tutaj całkiem pasywną obudowę, nie ma absolutnie żadnego wentylatora, jest fajnie, jest cicho, jeżeli chodzi o klawiaturkę jest wygodnie, jeżeli chodzi o matrycę, no cóż, mogłaby być troszkę jaśniejsza, jej kąty widzenia są całkiem w porządku. No i szczerze powiedziawszy, no jeżeli o mnie chodzi, wolałbym chyba nie mieć tej przeszklonej szyby z przodu, ponieważ ona nie jest ani dotykiem, ani niczym, co by w tę stronę szło. Jest to zwykły kawałek pleksji, który na dobrą skalę, gdyby był zwykłą plastikową ramką, być może nie wyglądałoby to tak świetnie, ale jednak ta matryca nie odbijałaby tych refleksów i biorąc pod uwagę, że nie jest aż tak jasna,
no chyba jednak dawałaby lepsze wrażenia wizualne niż w tym momencie. Jeżeli o mnie chodzi, jeszcze raz, tak jak wspomniałem, bardzo cieszę się, że udało mi się ten kadłub odtworzyć. Zabierałem się za niego trochę jak pies za jeża, ale koniec końców, kiedy się już wziąłem, poświęciłem na to kilka dni i rozgryzłem go w zasadzie w 110%. Gdyby ktoś miał jakieś pytania związane z tym kadłubem, bądź sam chciał sobie coś takiego zrobić, służę. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie jeszcze odnośnie tego kadłuba, również dla wszystkich sekcja komentarzy jest jak zawsze otwarta i jak zawsze odpowiadam na każdy jeden komentarz. Może kiedyś się to zmieni z natłokiem nowych, coraz to większej ilości komentarzy. Natomiast póki co staram się każdego zostawić z minimum jedną odpowiedzią w jego komentarzach. No i cóż, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia, myślę, że tak, śmiało możesz rozważyć subskrypcję, ponieważ ten kanał jest właśnie o tego typu treściach. Więc na pewno prędzej czy później znajdziesz tu znów coś dla siebie. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.